3, 2, 1, start. Siema, witam w kolejnym podcaście. Dawno już nie było żadnego podcastu, więc czas by w końcu coś nagrać. Ponieważ dosłownie kilka dni temu minął miesiąc, odkąd mam Switcha OLEDa, więc może takie pierwsze wrażenia, pierwsza opinia na temat tej konsoli po miesiącu użytkowania jej. Mam ją tutaj, tak jak widzicie, ma już nałożone nakładki na Joy-Cony, na analogi i pokrowiec to już oczywiście pokazywałem, oryginalny ten nintendowski do OLEDa, więc może po kolei zacznijmy, wymieńmy plusy, minusy i w ogóle jak idzie mi użytkowanie tej konsoli, czy jestem zadowolony z zakupu, czy nie. Przypominamy, że konsolę kupiłem w preorderze w sklepie Media Expert za cenę 1649 zł. Odebrałem ją 8 października bieżącego roku w dniu premiery i od tamtego czasu mniej lub więcej sobie użytkuję. Gram sobie obecnie w grę Super Mario Odyssey, którą już pokazywałem w jednym gameplayu. Albo nie, jeszcze nie, sorry, w topa. Nagrałem już gameplay z tej gry, ale zapomniałem, że jeszcze go nie opublikowałem, także będzie gameplay niedługo z tej gry. Jest już nagrany, ale jeszcze go nie wrzuciłem. Więc to jest gra, którą aktualnie przechodzę. Jestem bodajże w świecie... Przeszedłem ostatnio taki lodowy świat, gdzie jak się wskoczyło do wody, to się zamarzało. I teraz jestem w takim kolorowym, cukierkowym świecie. Wydaje mi się, że to już jest dość daleko i że dość już niedużo mi zostało do końca gry. Następnie co ja tam jeszcze grałem? Diablo, które pokazywałem już, to już z kolei akurat pamiętam, że pokazywałem już ten filmik z Diablo. Diablo 3. Pograłem w to nie za dużo, doszedłem do drugiego aktu, przeszedłem sobie pierwszy akt po prostu nekromantą, jestem na początku drugiego aktu i grę już przechodziłem na Xboxie 360, na PS4, także nagrałem się w nią już setki godzin, więc to nie jest dla mnie żadna nowość. Z kolei nowością jest dla mnie nekromanta, którym jeszcze tak na dobrą sprawę nie grałem, więc teraz sobie nim gram. Gra mi się tak nawet dobrze, tylko że tutaj, ponieważ jest to nowa gra, nie mam żadnej postaci na 70 levelu, więc nie mogę podnieść poziomu trudności powyżej eksperta, czyli tego najwyższego, jaki jest na początku dostępny, więc nie mogę od razu grać na udrękach. Tak, to jest dla mnie taki minus, że nie mogę mieć, wiecie, lepszych od razu dropów i lepszych i więcej doświadczenia, żeby od razu wpadało. Ale to jest, myślę, szkopuł, ponieważ wydaje mi się, że i tak dość szybko idzie tutaj zdobywanie doświadczenia w tej gierce. Gram postacią sezonową, może mój kolega mówi, że może to ma właśnie wpływ, że na sezonach jakby szybciej się wbija poziomy, bo jestem na początku samym drugiego aktu i jak dobrze pamiętam mam 35 poziom, co wydaje mi się, że jak grywałem kiedyś nie na sezonie, tylko tak normalnie, na singlu, offline znaczy się, to wydaje mi się, że to tak szybko te levele mi nie wpadały, nawet jak grałem na udrękach. Także jest spoko, z tym, że na razie odłożyłem tą grę i myślę, że przez jakiś czas nie będę w ogóle w nią teraz grał, bo tak jak mówię, chciałbym skończyć to Mario, a potem może zagrać w kolejne gry od Nintendo. Więc na dobrą sprawę to są jedyne gry, w jakie grałem. Pokazywałem również ostatnimi czasy film z grami na Nintendo 64 z tego expansion rozszerzenia, expansion packa online i przepraszam, jeszcze jestem trochę przeziębiony, ostatnio choruję od jakiegoś czasu trochę. No więc te gry z Nintendo, w ogóle te wszystkie takie stare gry z NES-a, SNES-a, Nintendo i Mega Drive'a, to odpalałem tylko jako ciekawostkę. Te z Nintendo 64 w zasadzie tylko przy nagrywaniu tego właśnie filmiku, który teraz pokazuję, a tak normalnie to
No nie gram w te gry, no bo wiadomo, to są stare gry. Są spoko, ale to są stare gry, nie po to kupiłem tą konsolę, żeby w nie grać. Gram sobie w gry takie, wiecie, no w Mario Odyssey, tak. Z kolei na NES-ie w doku za pomocą 2 Joy-Conów odłączona, czyli w tego klasycznego Mario Brosa, nie może mi znaleźć tej gry, bo widzę, że pokazuje mi Super Mario Bros. A Mario Bros. To jest, wiecie, ta gra na jednym ekranie, gdzie się uderza głową te podesty pod nami i się strąca te różne żółwiki, kraby i inne zwierzaczki. Widzę, że nie mogę jej znaleźć. Może na montażu mi się uda coś wkleić. Dobra, mało ważne. I graliśmy w to na multi, dochodziliśmy nawet prawie do 30 chyba levela, bez żadnego cofania czasu, bez save'a, po prostu tak uczciwie, bo jak graliśmy z cofaniem czasu, to nie było tej frajdy, więc grało się spoko, ale w sumie to była jedyna taka gra, która by nas tak wciągnęła na 2 graczy. Także, no niestety, nic więcej się nie pograło na kanapowym koopie. Więc to tyle odnośnie tych klasyków. Nie gram w nie, no bo wiadomo, że nie po to kupiłem tą konsolę. Może tam czasem coś kiedyś odpalę, ale to ogólnie cena Switcha online, tego zwłaszcza z rozszerzeniem, jest przegięta grubo. Zwłaszcza jeżeli ktoś nie chce grać w te starocie. Dlatego opłaca się po prostu kupić pakiet rodzinny, czyli te 8 kont, znaleźć 7 osób i zrzutkę zrobić i wtedy wychodzi to za 30 zł na rok. Także wtedy się opłaca. No. To odnośnie dalej gier. Co my tu dalej mamy? Wiedźmin Trójka, którego też pokazywałem na filmiku. Jest to gra, którą oczywiście też dobrze znam, ponieważ ogrywałem ją na PS4, więc w zasadzie grałem w nią też tylko tyle, co podczas nagrywania wspomnianego filmiku. W ogóle w nią nie grałem, no bo już ją przeszedłem. Kupiłem ją bardzo z sentymentu, bo bardzo lubię tą grę. Kiedyś być może w nią pogram jeszcze. Może nawet ją kiedyś przejdę, jeżeli czas pozwoli. Bo gram w ogóle bardzo mało, z braku czasu. Tak samo Zelda, Breath of the Wild, która też była pokazana już na filmie. W tą Zeldę również grałem tylko podczas nagrywania tego filmu. Poza tym w ogóle w nią nie grałem. Także to jest kolejna gra, która czeka. Po prostu w Zeldę bardzo chętnie przejdę, tylko wiem, że jest to potwornie długa gra, a ja bardzo mało gram, więc boję się sytuacji, że będę grał po prostu na tyle mało, że nie zdążę tutaj zrobić jakiegoś progresu, a z kolei jakbym na przykład miał długie przerwy w graniu, to że zapomnę, co trzeba było dalej zrobić i tak dalej, więc na razie odpuszczam sobie tą Zeldę. No jeszcze jest Xenoblade Chronicles, które kiedyś pokazywałem właśnie, jak siedziałem w samochodzie i otwierałem tą grę, wyjmowałem z paczkomatu. Tego powiem szczerze, raczej włożyłem tylko kartridż do konsoli, żeby zobaczyć, czy gra działa, ale jeszcze w nią w ogóle nie grałem. Znaczy nie odpaliłem jej nawet, tylko zobaczyłem, że się pojawiła ikonka i to wszystko. No i pudełko od Wiedźmina jeszcze jest tekturowe, tak, wiadomo. Wiedźmin był w takim ładnym wydaniu. Jeżeli ktoś jeszcze pamięta takie moje 2 filmy, które dodałem jeszcze przed zakupem Switcha, czyli Starlink Battle for Atlas Unboxing, takie gry właśnie z takim plastikowym statkiem kosmicznym ze Star Foxa, oraz Ring Fit Adventure, kolejną właśnie też grę pudełkową, której unboxing pokazywałem kiedyś, no to tych gier nie mam. Kupiłem je pod wpływem impulsu w sklepach, nówki w sklepach oczywiście. Przyszły do domu, do paczkomatu, więc w domu je obejrzałem, nagrałem te unboxingi, no i odłożyłem na półkę, no bo jeszcze nawet nie miałem Switcha, a po paru dniach stwierdziłem, że w sumie to nie są gry dla mnie, wolę takie tradycyjne granie, gdzie leżę na kanapie i trzymam Switcha w rękach po prostu i gram, ewentualnie w doku, a nie takie jakieś, no powiedzmy sobie szczerze, Ring Fit wymaga dużo samozaparcia od gracza i dużo dyscypliny, a z kolei Starlink, no to po pierwsze trzeba lubić te klimaty, po drugie no trzeba jednak
całym tym Majdanem, całym tym statkiem kosmicznym i tym wszystkimi zabawkami się tam bawić, manewrować, więc a ja gram głównie przenośnie, a nie w doku, więc stwierdziłem, że to nie dla mnie i obie te gry zwróciłem do sklepów, zrobiłem po prostu zwrot produktów i otrzymałem zwrot pieniędzy i nie mam już tych gier. I także to kupiłem je pod wpływem impulsu, a potem je oddałem do sklepu i jakby powiedzieć, emocje opadły, więc no to tak to wygląda. Teraz jak gram? No gram w 99, można powiedzieć, procentach, prawie w 100% gram przenośnie. W doku grałem, tak jak powiedziałem, tylko w tego Mario Brosa na 2 graczy. Odpalałem też z ciekawości w doku właśnie Wiedźmina nie, bo chciałbym nagrać filmik z mojego pierwszego wrażenia, jak odpalę na 55-calowym telewizorze 4K tą grę. Chciałbym zobaczyć moje pierwsze wrażenie właśnie, jak zobaczę tą grafikę na takim dużym ekranie. A z kolei Diablo odpalałem, bo już jest od 2 tygodni chyba w produkcji taki film, na którym będę porównywał grafikę w Diablo 3 na Xboxie, na Switchu i na PS4. Nagrałem gameplaye z tych 3 gier, ale to wymaga dość dużo pracy przy montażu, żeby ponakładać na siebie to wszystko i tak dalej. Więc grałem w Diablo chwilę w doku podczas nagrywania właśnie gameplayu, ale to tylko wtedy. Mario Odyssey odpalałem w doku i przeszedłem w doku drugi świat, czyli to jest ten taki zielony świat z T-Rexem. Zaraz po tym pierwszym takim szarym świecie, czyli zaraz drugi taki pierwszy kolorowy świat, gdzie się przyjmuje takiego wielkiego T-Rexa. To przeszedłem w doku i wyglądało spoko, nie było tragedii. I Zeldę odpaliłem na chwilę w doku też, kiedy nagrywałem ten filmik, właśnie na którym prezentowałem swoją nagrywarkę, na której nagrywam gameplaye z konsol stacjonarnych. Ta Zelda. I podobnie właśnie Mario też nagrałem, ale mówię, w Mario to też jeden świat sobie normalnie w doku przeszedłem. I jeszcze w Fortnite'a zagrałem raz w doku, ale trochę powaliła mi grafika, więc też będę robił porównanie właśnie Fortnite'a, grafiki z PS4 ze Switchem, bo naprawdę jest spora różnica. Nawet nie wiedziałem, że tak duża. Więc zagrałem dosłownie chyba raz w doku. Jeśli chodzi o samo granie, no to cóż, gram, tak jak powiedziałem, w 99% mobilnie i cóż, gra mi się dobrze ogólnie. Podświetlenie ekranu jest bardzo dobre. Gram na poziomie podświetlenia takim, może to będzie widać gdzieś na 2/3, myślę, skali. Jak wezmę na maksa, no to rzeczywiście robi to kolosalne wrażenie. To światło, to wygląda rewelacyjnie wszystko, ale chodzi o to, że no jest za jasno, po prostu najzwyczajniej w świecie razi mnie to w oczy. Więc granie w taki sposób, no nie jest za wygodne. Nie jest za wygodne, więc znaczy jest wygodne, ale po dłuższym czasie to już oczy się męczą, więc gram tak z podświetleniem na 2/3 i gra mi się dobrze. Jeżeli chodzi o samą wygodę grania, no to Joy-Cony nie są za wygodne niestety, co tu dużo mówić. I jeszcze do czego bym się mógł przyczepić tutaj w tym momencie, to właśnie zaczepienie Joy-Conów. Na samym początku, jak miałem konsolę, tutaj już chyba przejdę powoli do jej wad, a będę tak kluczył tematami, bo nie przygotowywałem się do tego nagrania, wszystko leci na spontanie, więc zobaczymy co mi się w danej chwili przypomniało, o tym będę mówił. Więc jeśli chodzi o same Joy-Cony, jak są osadzone tutaj w konsoli, to osadzone są moim zdaniem dość, na początku siedziały sztywno. Te pierwsze parę dni jak grałem, no to rzeczywiście jak były tutaj, wiecie, wsunięte Joy-Cony w konsolę, to wszystko trzymało się w miarę stabilnie, ale to się bardzo szybko wyrobiło. Że teraz jak gram, to po prostu jak biorę tak, to czuję to, że to mi się, wiecie, jakby powiedzieć, to się trochę rusza. No i to już nie jest fajne. Pamiętam, że kiedyś dawno temu, jakieś, nie wiem, 2 lata temu miałem, czy 1,5 roku temu miałem pożyczone od kolegi
od kolegi właśnie Switcha V1 i on już, no wiadomo, to już V1 to już była stara konsola i ona miała bardzo wyrobione właśnie to. Ja taki byłem wtedy zdegustowany, mówię, że to co to za w ogóle szrot, nie? Dlaczego to tak lata wszystko? A z kolei właśnie kupiłem tego OLEDa, no to na początku to wszystko sztywniutko tutaj siedzi, mówię, nie no, chyba poprawili tą jakość w stosunku do właśnie Switcha zwykłego, no to mówię, no super, trzeba się cieszyć, nie? No ale niestety to się wyrobiło bardzo szybko, więc to jest dokładnie ta sama fuszerka, czyli nie ma tu mowy o żadnym progresie, jeżeli chodzi o jakość tego. Co do gałek, no to już pokazywałem też filmik, że prawa gałka ma u mnie taki defekt. Nawet na drugim kanale wrzuciłem z tego filmu same tylko nagranie, bez już mojego gadania, tylko wyłącznie nagranie z tego, jak ja tutaj majtam tym i jak słychać te dźwięki takie sprężynujące. I ten film nawet obejrzało więcej widzów niż na tym moim głównym kanale, dlatego że on ma właśnie tytuł po angielsku i jest bez gadania, więc zobaczcie, że ile jest komentarzy po angielsku od ludzi właśnie z całego świata, którzy dokładnie ten sam problem mieli i pisali, że to jest w nowym Switchu dosłownie wyjętym z pudełka, od razu mieli taki problem z gałką, że miała ten taki metaliczny podźwięk, więc jest to problem, jak widać, nie tylko mój, po prostu jakość wykonania tego wszystkiego jest kiepska. Mizerna, bym powiedział. Bo idąc dalej, jeżeli już jesteśmy przy analogach, właśnie te nakładki, które kupiłem je bardzo tanio, bo właśnie na próbę nie wiedziałem, czy to zda egzamin. No, gra mi się nawet dobrze na nich. Kupiłem je chyba po 2 zł za sztukę na Allegro. Jak się wyciągną, to może kupię jakieś lepszej jakości, nie wiem. W każdym razie kupiłem je nie dla samej ozdoby, czy że źle mi się tam grało na gałkach. Chociaż to też jest osobna kwestia, ale kupiłem je, bo na lewej gałce, którą się jakby wiecie biega, więc więcej się nią porusza, pojawiło mi się coś takiego. Przetarcie się pojawiło. Od kciuka. Nie było dotykane niczym innym. Cały czas był noszony w pokrowcu. Po prostu od kciuka pojawiło się przetarcie, więc ta guma w tej konsoli jest bardzo, jak widać, delikatna. Więc po prostu kupiłem nakładki, żeby nie zetrzeć całkiem tych gałek. A jak widać są ze słabej gumy. Zresztą one są wypukłe. W PS4 też gałki się wycierają, ale są wklęsłe. Te natomiast są wypukłe, więc wycierają się zdecydowanie szybciej. No ale nie sądziłem, że aż tak szybko, bo dosłownie po kilkunastu czy kilkunastu godzinach grania już widać obtarcia. Na ekran też założyłem szkło hartowane, tak jak pokazywałem na filmie. W niczym ono nie przeszkadza, dotyk działa bez problemu, wszystko działa, wszystko widać, także warto było, szkło zdaje egzamin, jeżeli o to chodzi, a jeżeli chodzi o samo jeszcze granie właśnie w trybie przenośnym, jeżeli jeszcze chciałbym się o tym wypowiedzieć, no to tak, same Joy-Cony są dla mnie tak średnio wygodne, z tego względu, no, że są malutkie, a przyciski są małe, tutaj ten L, R, ZL, ZR też są bardzo małe i bardzo blisko siebie. Jeżeli chcemy mieć tak palce na obydwu, no to nasze palce są ze sobą ściśnięte razem. No i przede wszystkim kuleje to, zwłaszcza jak ja chciałbym grać w strzelanki, właśnie próbowałem grać w Fortnite'a, przyzwyczajony do pada z PS4, no to tutaj niestety mam duże problemy ze sterowaniem, z celowaniem prawą gałką, tak? Lewą wiadomo chodzimy, prawą celujemy, więc z precyzją celowania na tej gałeczce od Joy-Cona mam bardzo duży problem. I nawet nie tylko dlatego, że mały ekran, to może właśnie przez skalę tego jest mi trudniej, bo grałem, tak jak mówiłem, grałem też w doku w Fortnite'a i na tym wiecie, uchwycie, na który się zakłada Joy-Cony, które zamieniają się wtedy normalnego pada, można powiedzieć, to nawet na tym celowało mi się właśnie trudno, bo te gałki są po prostu malutkie, takie ciężko je wyczuć i mają taką
No wiecie, bo one z racji tego, że są małe, no to bardzo niewielkie wychylenie wystarczy, aby po prostu na ekranie było dużo się zadziało, tak? Czyli na gałce od PS4 to jednak trzeba tam więcej trochę ją odchylić, żeby się na przykład celownik przesunął, a tutaj wystarczy ciupinkę, więc trzeba by czułość może zmniejszyć jeszcze, bo ustawiłem sobie takie parametry jak mam na PS4, ale widocznie one są pod te gałki są inne, więc powinny być też inne parametry ustawione i tutaj jest dla mnie zbyt czułe, to może będą się jeszcze pokombinować, ale generalnie no granie na tych gałkach w strzelanki to nie jest zbyt wygodne i mam też takie właśnie obawy właśnie co do takich właśnie gier strzelankowych. Ostatnio było głośno właśnie o GTA Remaster Collection. Nie zamierzam tego póki co kupować, bo jest drogie. Jak za takie starocie, które już ograłem wielokrotnie, to mi się wydaje, że nie warto płacić takich pieniędzy, aczkolwiek może jak kiedyś stanieje, to bym kupił. Zwłaszcza, że usprawnili strzelanie, celowanie. Tylko właśnie teraz się zastanawiam, czy to usprawnienie tak naprawdę nie utrudni gry, bo jednak mamy tutaj gałki, tak jak powiedziałem, mało precyzyjne w strzelankach, przynajmniej dla mnie. Nie mam dużej wprawy też, może osoby, które grają na Switchu od dłuższego już czasu, to może one by właśnie powiedziały, że głupoty gadam. Może to jest właśnie kwestia wprawy, ale dla mnie to celowanie jest dość ciężkie na tych gałkach. Takie gry jak właśnie grałem w Diablo, w Mario Odyssey, no to gra mi się bardzo dobrze. W Mario Odyssey trochę mi przeszkadza to, że niektóre rzeczy, żeby zrobić, to trzeba na przykład potrząsać joyconami albo wykonywać jakieś takie ruchy skrętne czy coś. To może by było fajne, jakby się grało na padzie czy na joyconach w doku, nie? Ale jak się gra na konsoli, no to majtać całą konsolą to nie jest fajne. Na pewno to nie jest fajne i to po prostu nie używam tych umiejętności, jeżeli nie muszę i tyle. Co tam jeszcze mogę powiedzieć? Ogólnie konsolka chodzi cicho. Jeżeli chodzi o żywotność baterii, to zależy chyba od gry. Na przykład Mario Odyssey pozytywnie mnie zaskoczyło właśnie tym, że bateria trzyma stosunkowo długo w tej grze. Natomiast jeżeli chodzi o Diablo bateria trzyma zdecydowanie krócej, szybciej się zużywa. Także wszystko zależy od gry. W Zelda, to tak jak powiedziałem, grałem tylko chwilę na filmiku, podobnie w Wiedźmina, więc nie mam w tej kwestii jakby doświadczenia, porównania. Natomiast, tak jak mówię, no Mario Odyssey, które ma bardzo ładną grafikę, to jednak bateria trzyma dobrze, a Diablo z kolei, które no też ma dobrą grafikę, trochę w innym stylu, ale tam też dużo rozbłysków świetlnych, takich tam rzeczy, dużo przeciwników na ekranie, może to też ma wpływ na to, także Diablo zdecydowanie szybciej zjada baterię niż Mario Odyssey, ale ogólnie tak, znaczy no nie gram tak dużo, tak w sesji to maksymalnie z godzinę czasu, nie mam czasu niestety na granie. W miesiąc czasu jeszcze nie przeszedłem ani jednej gry tak naprawdę, tak jak powiedziałem, jestem już dość daleko w Mario Odyssey i w drugim zaledwie akcie w Diablo, także sami możecie sobie obliczyć, że grałem dosłownie kilkanaście może godzin, łącznie też z tym, co tam nagrywałem filmy z różnych gier, także bardzo niewiele, więc obliczałem sobie na podstawie zużycia, na przykład grałem godzinę i patrzyłem, ile procent mi zjadło baterii w ciągu tej godziny i wtedy obliczałem sobie, że na przykład w Diablo wyszło mi z mojej kalkulacji, że bateria trzymałaby na takim podświetleniu, na jakim gram i z włączonym Wi-Fi, no bo Diablo gram postacią sezonową, więc muszę mieć dostęp do internetu, to starczyłoby mi to na jakieś około 5 godzin, może mniej, myślę, że więcej to nie. Natomiast w Mario Odyssey, jak wczoraj chyba nawet to liczyłem, to wyszło mi z kalkulacji, że nawet pod 6 godzin spokojnie by mi baterii powinno starczyć. I to chyba wszystko po miesiącu czasu, więc zalety, no ekran OLED robi robotę, wygląda świetnie, bardzo dobrze mi się gra. Natomiast co jeszcze? No granie w ogóle przenośne na dłuższą metę trochę męczy. Zależy jak też się siedzi, jak się trzyma, czy ma się na czym oprzeć ręce z konsolą, czy nie. Bo jak gram tak, że konsola jest w powietrzu,
to po jakimś czasie drętwieją ręce, szczególnie od trzymania jej tak. Ten mały palec od lewej ręki mi szczególnie czasami drętwieje tak, że po prostu wiecie, odrętwienie mrówki takie czuję, prądy w palcu. No i tyle. Jest to tak średnio wygodne, więc po dłuższym graniu jednak to trochę męczy. No konsola nie jest bardzo lekka, trochę waży, więc trochę to męczy, ale ogólnie gra mi się dobrze, ekran jest świetnej jakości, tutaj z tego jestem niesamowicie zadowolony. Gorzej trochę z jakości wykonania Joy-Conów, tak jak powiedziałem, mają swoje mankamenty, słaba guma na gałkach, no i ten dźwięk tej sprężynujący w prawej analogu, który już pokazywałem, także zalet. Fajny ekran, no i fajne gry nintendowskie. Dawno nie grałem w takie gry, więc świetnie mi się gra w Mario Odyssey. Bardzo fajna gra. Chętnie sięgnę też po kolejne gry od Nintendo, także będzie grane. Będą się pojawiać dalej na kanale filmy z kolejnych gameplay. Wiem, że jakość no niestety trochę kuleje. Nie jestem w stanie tak świetnie tego nagrać, jak czasami widzę niektóre filmy na YouTube. I się zastanawiam, czy mają właśnie ci twórcy taki super sprzęt, czy umiejętności, że nagrywają gameplay z ekranu i on wygląda rzeczywiście dużo lepiej niż u mnie. Jakoś u mnie zawsze ta jakość trochę traci, jak nagrywam kamerką z ekranu, ale będę się starał jakoś to w miarę dobrze pokazywać, żeby to jednak było coś tam widać i będę nagrywał jeszcze dużo będzie gameplay z konsoli się ukazywać z ekranu OLED-owego z wielu gier i będą też się ukazywać gameplaye z docka, które będę nagrywał za pomocą mojej nagrywarki, którą już Wam pokazywałem w filmiku i będą się też pojawiać, bo skoro już o tym zacząłem właśnie powiedzmy o przyszłości kanału trochę, będą się też pojawiać filmy, w których będę porównywał przynajmniej te gry, które mam, no wiadomo, ciężko porównać coś, czego nie mam, w różne wersje gier z różnych konsol, czyli tak teraz, tak jak powiedziałem, już jest nagrany materiał z Diablo, tylko muszę go zmontować, jak znajdę kiedyś tam czas, nie wiem kiedy on się ukaże i jeszcze będę porównywał Fortnite'a na pewno i no jeszcze parę gier może by się znalazło, no, tylko już nie z 3 konsol, bo aż takiego rozrzutu tutaj nie mam, ale na przykład porównanie PS4 do Switcha, albo Xboxa do PS4, albo Xboxa do PC-ta, wiecie, no tego różne, skoro mam tą nagrywarkę, to dlaczego by nie wykorzystać jej możliwości i wydaje mi się, że takie porównania mogą być dość ciekawe. Będą się też ukazywać, skoro mam nagrywarkę, będą się ukazywać różne gameplaye z konsol stacjonarnych, z dokowanego Switcha, z PS4 to nie wiem, może też, z Xboxa 360 też chciałbym coś pokazać, bo tyle lat miałem tą konsolę, a zawsze jak coś pokazywałem, to było nagrywane kamerą, bo nie miałem żadnej możliwości, żeby nagrać tą konsolę, więc będzie się też ukazywać jakieś tam nagrania właśnie z Xboxa 360. No i cóż, i tak to chyba będzie wyglądać. Filmy teraz będą tak jak właśnie podcast. Dawno nie było podcastu, no bo też nie mam czasu. Ostatnio ukazują się głównie filmy takie nagrywane na żywca, czyli prosto z telefonu lecą na YouTube bez żadnego montażu, bez żadnej obróbki, czyli te wszystkie gameplaye z ekranu OLEDa, jakieś tam unboxingi i tak dalej. Ewentualnie tak jak teraz kilka staroci się ukazało, archiwalnych, jeszcze będą się takie archiwalne filmy ukazywać co jakiś czas. Po prostu w momencie, kiedy nie będę miał czasu nic nowego nagrać, będzie jakaś taka luka czasowa, to wtedy będę wrzucał jeszcze jakiś staroć. No bo tak jak kilka podcastów temu powiedziałem, że jakby mój wolny czas został mocno ograniczony. Mam dużo spraw na głowie, głównie rodzinnych, także nie mam czasu. Jest też ten taki film Uncharted, który nagrywałem z PS4, to teraz takie filmy właśnie mogę już nagrywać w 1080p właśnie nagrywarką i tutaj też robiłem nagranie kamerą z konsoli, znaczy z ekranu, bo myślałem, że to będzie też
że to będzie też fajne, ale później stwierdziłem, że w sumie to nie ma sensu za bardzo, bo jakoś na tym cierpi. Nic to tak naprawdę nie wnosi, bo to nie jest takie prawdziwe doznanie, bo jednak jak patrzymy na ekran, to nie widzimy tego tak, tylko widzimy to tak naprawdę lepiej, bo kamera zawsze psuje ten obraz, więc jak będą się ukazywać takie różne gameplaye właśnie z nagrywarki, z konsol stacjonarnych, to już nie będzie nagrań z kamery, z ekranu. Jedynie nagranie z nagrywarki. Więc tak to wygląda. Podsumowując, pierwszy miesiąc ze Switchem, spędziłem przy nim zaledwie kilkanaście godzin z braku po prostu czasu, ale jestem ogólnie z niego zadowolony. Jedyne z czego nie jestem zadowolony, to jakość wykonania Joy-Conów, która moim zdaniem jest mizerna i wydaje mi się, że te Joy-Cony nie będą miały jakiejś szczególnie długiej żywotności i że po pewnym czasie trzeba będzie je niestety wymienić. Mam nadzieję, że z samą konsolą będzie lepiej i że będzie ona długo żyjąca. Jeżeli chodzi o stację dokującą, to tam no nie mam porównania z tą starą wersją, bo jej nigdy nie widziałem tak na żywo. Natomiast no tutaj wkładamy i gramy. Nie wiem, co jeszcze można powiedzieć. Jest wejście na kabel ethernetowy, więc możemy mieć internet po kablu, aczkolwiek ściąganie z czegoś tam z internetu nawet po kablu nie jest jakoś spektakularnie szybkie i nawet nie wiem, czy jest szybsze niż tutaj przez Wi-Fi, więc to dodali tak w sumie, bo dodali, ale nie wiem, co mogę powiedzieć więcej. Nie działa to jakoś rewelacyjnie. Więc tyle. Switch ogólnie nie żałuję, w żadnym wypadku nie żałuję, że go kupiłem. Jestem zadowolony z tego zakupu. Bardzo fajna konsola. Bardzo fajna konsola. Gry Mario Odyssey bardzo znakomita gra. Bardzo dobrze mi się w nią gra. W zasadzie każdy świat, w jakim grałem do tej pory, mi się podobał. Nie ma jakichś tam momentów gorszych. Cały czas jest fajnie do przodu i tak dalej. Także spoko. Myślę, że kolejne gry, po które będę sięgał, również będą ciekawymi grami. Także jestem bardzo zadowolony. I tyle. Zobaczymy, co będzie dalej. Switch gameplayowo, tak filmowo będzie cały czas dominującą teraz konsolą na kanale, ale będę starał się też wrzucać inne tematy, jeszcze jakieś podcasty może ponagrywać. Jak tylko czas pozwoli, to będzie się coś tam ukazywać. Chociaż no też nie mam czasu, a jak już czasami mam, to jestem na przykład zmęczony, wolę odpocząć wtedy niż coś robić. Wiadomo, YouTube to jest tylko hobby. Oglądalność też jest niska, więc robię to głównie traktuję to jako hobby, robię to dla przyjemności, więc musi mi to sprawiać przyjemność. A ostatnio zauważyłem właśnie, że większą przyjemność sprawia mi nagrywanie filmów niż ich oglądanie, bo te filmy takie, które robię, takie wiecie, właśnie na żywca kręcone, że nagram, wrzucam i już to jakoś nie daje mi satysfakcji. Wolę nagrać taki podcast, że sobie pogadam, czy jakiś taki film, że jest jakiś montaż, tak jak na przykład ostatnio nagrałem właśnie prezentację tej nagrywarki mojej. Tam było trochę pracy, trochę montażu, to takie filmy dają mi większą frajdę, ale cały czas coś tam się będzie ukazywać. Także już żeby nie przedłużać sztucznie tego filmu, ogólnie wszystko spoko, Switch, dobra konsola, jestem zadowolony i oby dalej działała sprawnie. Będziemy grać i filmy będą się ukazywać, także po miesiącu czasu jestem jak najbardziej ze Switcha zadowolony, mimo drobnych mankamentów technicznych, które oczywiście są, można powiedzieć, niewybaczalne. Zważywszy na to, ile ta konsola kosztuje, to takie rzeczy nie powinny mieć miejsca, ale niestety tak jest i nic się na to nie poradzi. A oddawać teraz Joy-Cona na serwis, gdzie podobno nie ma w ogóle białych Joy-Conów i co? I teraz wymienią mi na niebieski albo na czerwony i jak to będzie wyglądać? Więc gram, wszystko działa, więc tam pyka trochę sprężynka, ale nie będę na to narzekał, zwłaszcza, że tak jak pokazywałem, bardzo wielu ludzi ma te same problemy, więc nie jestem odosobniony. Trzeba po prostu grać i nie narzekać. Także polecam Wam Switcha OLEDa. Dzięki za uwagę. Cześć.